Ciężki odcinek. 270 km. Prawdopodobnie na jednym ładowaniu. Że dzisiaj mega oszczędzanie energii. No tak chciałbym zejść w okolice 8 kWh na 100 km. Zobaczymy, jak to pójdzie. Nazywam się Arkady Paweł Fidlik. Od wielu lat zawodowo zajmuję się podróżami. Szczególnie pasjonują mnie dalekie wyprawy samochodowe. Tym razem jako pierwszy człowiek na świecie próbuję przejechać przez Afrykę autem elektrycznym. Wyruszam z St. Louis w Senegalu i zbliżam się do granicy z Mauretanią. Przede mną wielka elektryczna zagadka – Sahara. Jedziemy do Mauretanii. Okej, to witam w Mauretanii. 12 kraj na trasie. Wjechaliśmy. Udało się. Bez problemu. Jakaś tam jedna taka była opłata, która śmierdziała na granicy, ale generalnie całkiem miło i przyjaźnie. Że bardzo się cieszę. A teraz przed nami 100 km takiej drogi, jak widać. Futrowo jakieś tam. Także no wyzwanie, tym bardziej, że muszę bardzo oszczędzać energię, bo jeszcze do celu 200, prawie 50 km. Zasięg ok, 305 km. 93% baterii. Także droga długa, jest szansa, że dojedziemy, oszczędzając tutaj energię. Znaczy na szutrze to nie jest tak łatwo, bo na szutrze to zużycie jednak jest większe na tarce. Przed nami Sahara teraz. Gigantyczne przestrzenie, które mogą być wyzwaniem. Problem w tym, że jeżeli jestem w stanie dobić na przykład do takich 300 km, a myślę, że jest to możliwe na jednym ładowaniu. Później oczywiście jest wyzwanie naładować baterię, która jest taka wyczerpana do końca. Z tych tutaj afrykańskich gniazdek, no to trwa całą dobę. Żeby to wszystko ładnie, sprawnie szło, no to przez noc chciałbym naładować baterię, żeby jechać rano, a nie na przykład czekać do popołudnia na pełną baterię. Ale zobaczymy. Także myślę, że to jest właściwie już ostatni szutrowy odcinek na tej trasie. I było go przejechać bez problemów.
jest asfalt. Jest elektryczność. Jest pięknie. O, tu się cieszę. Czy jest asfalt? I moja przygoda z szutrami w Afryce się zakończyła. No dobra. Na dobre się zakończyła. Dłuższych szutrów już się nie spodziewam. Teraz piękny, gładki asfalt do domu. Ale najpierw trzeba dojechać do Nawakrzut. To jakieś całe 200 km. Powinniśmy dać radę. 220 km zasięgu. 78% baterii. Właśnie wjechałem na główną drogę Mauretanii. Z północy na południe lub z południa na północ. Droga RN1. Jeszcze 160 km do Nawakrzut. Musimy dać radę. Mam nadzieję, że nocą mnie wieczór zostanie tam gdzieś po drodze. Jadę oczywiście drogą N2, jedną z 3 głównych tras w Mauretanii. Droga główna Mauretanii mnie na tych pierwszych kilometrach nieźle zaskoczyła. Straszliwie jest dziurawa. Tak straszne dziury, że nie da się jechać. Prawie że. Zostało 97 km. Droga niestety zjadła dzisiaj energię ostro. Dziury zjadły energię. Podjazdy zjadły. I wiatr w mordę, który wieje cały czas. Wieje. Także 20 km mam rezerwy. Tak, więc myślę, że dojedziemy. No problem będzie, jak nie będzie prądu w miejscach, gdzie dojedziemy. Jak tam nie będzie prądu, no to na szukanie będę mieć małą rezerwę. No słabo się jedzie dzisiaj. Jest ten wiatr cholerny. Dziury. Gdyby nie ten wiatr, to kurde już bym dawno był, gdzie chciałem być. Mogę się rozpędzić. Muszę jechać nie więcej niż 25 km, żeby dojechać. 25 km na godzinę. Rezerwa spadła straszliwie. 12 km rezerwy. Miał być koniec z przygodą z szutrem i tu proszę, taka niemiła niespodzianka na 60 km przed stolicą Nawakrzut w Mauretanii. Kiepsko się przez Mauretanię jedzie. Że do tego mam tylko 25% baterii, zasięg 76 i ponad 60 km, 62 km do przejechania.
Kurna. Not almost open. We're going. Merci. To, co chciałem powiedzieć? Ciężki dzień. Więc, jestem tutaj kilkanaście, właściwie 20 km przed celem, ale już taki jest niski stan baterii, że wolę doładować, a droga znowu jakaś szutrowa. Na chwilę tutaj na stacji znalazłem miasto. Nie ma problemu. Także 15-20 minut siku, może jakiś banan na kolację i dalej. Instalacja elektryczna niestety nie dała rady. Kurczę, no, ale dzisiaj straszliwy, no, najgorszy dzień. Ledwo tutaj do tego Navaksu dojechałem, ładowanie w jednym, drugim miejscu nie powiodło się. To jeszcze ostatnia jakaś szansa, tam stacja benzynowa, udało się. Półtorej godziny podładować. Jestem na kempingu. Dobranoc. Jestem w Nouakchott, w stolicy Mauretanii. Bardzo ciężko było tu dojechać, ponieważ no wczoraj taki długi odcinek 270 km i takie odcinki już przejeżdżałem z tym samochodem, ale droga wczoraj była kiepska, bo dziury. Najpierw była droga szutrowa, także zużycie większe niż normalnie. Później wiał straszny wiatr od przodu, także to spowalniało jazdę, utrudniało. Właściwie się czułem tak, jakbym jechał cały czas pod górę. Więc z ledwością dotarłem do obrzeży Nouakchott. No i tam trzeba było naładować samochód. Najpierw jeden człowiek zgodził się bez problemu: bierzcie ile chcecie prądu, ładuj ile chcesz. Niestety prąd miał kiepski, jakiś chyba to był tam ostatni słup, na którym wisiał, energetyczny, i ten prąd był za kiepski, żeby ładować, więc samochód się nie ładował. Następna stacja benzynowa, facet jakiś wymyślił horrendalną sumę i stwierdził, że 4 minuty mogę ładować samochód. Nie wiem, skąd mu się to wzięło. Ciężko było wytłumaczyć, o co mi chodzi. Następny chciał 500 zł za godzinne ładowanie samochodu, więc to też odpadło. W końcu się udało znaleźć jedną stację benzynową, gdzie miły człowiek zgodził się, żeby podpiąć na godzinę. W sumie wyszły prawie 2 godziny ładowania, aby ostatecznie tutaj dotrzeć na ten kemping. No i teraz jest rano, już dzisiaj nigdzie nie ruszę, bateria pusta, 6% zostało. Jutro bardzo długi odcinek, więc muszę tutaj dzisiaj zostać, naładować samochód, żeby jutro mieć jakąkolwiek szansę, żeby pojechać dalej. Lift się ładuje. Czekając na to, aż się naładuje, trafiłem obok miejsca, gdzie się ładuje, do portu lokalnych rybaków, którzy setkami dosłownie wypływają w morze takimi łodziami. To jest wielka akcja wypływania w morze, przypływania, rozładunku ryb. Dalej jest targ, gdzie się te ryby sprzedaje. Niesamowita akcja. Takie rzeczy się dzieją, kiedy czekam na naładowanie baterii. Naładował się samochód.
Długo to trwało. No i dzisiaj zmierzam już w kierunku granicy z Marokiem. Do Maroko jeszcze jakieś 500 km niecałe. No i to jest taki jeden z tych odcinków, gdzie po drodze właściwie nie wiem, gdzie będę ładował. Nie jest to pewne i przez to ta dzisiejsza trasa i jutrzejsza będzie sporym wyzwaniem dla mnie i dla maszyny. No bo dystans ogromny. No i ciągle ten wiatr niestety. Ten wiatr już prawie mnie zatrzymał, jadąc tutaj do Nouakchott. I cały czas on jest. Utrudnia niestety bardzo jazdę. Dobra, to jestem tutaj w Nouakchott, to właściwie już prawie na wylocie z Nouakchott. Tutaj biegnie droga na północ, tędy. I no chcę dojechać tutaj, do Nawa Dibu. I to jest tam no, prawie 500 km, 460-70 km. Za jakieś 240 km na środku pustyni mam jedną potencjalną szansę na naładowanie auta. Jak nie zadziała, następny jest kilkadziesiąt kilometrów dalej, gdzie przez wiatr raczej nie dojadę. Podróż zaczynam z zasięgiem 295 km. Zobaczymy, jak będzie dalej, jadąc pod wiatr. Dzisiaj kolejny dzień ogromnego oszczędzania energii. Z wiatrem walczę cały dzień, dosłownie każdy kilometr zasięgu mojego auta. Przez od kilku tygodni napiętą w czasie jazdy nogę coraz częściej łapią mnie skurcze i potwornie boli kostka. Zdając sobie sprawę, że jeżeli nie uda mi się naładować auta w następnym zaplanowanym miejscu, prądu nie starczy, by spróbować jeszcze raz dalej. Na wszelki wypadek, na kilkanaście kilometrów przed celem, próbuję złapać trochę energii elektrycznej ze słupa telefonii komórkowej, który znajduję w miarę blisko drogi. Nie wyszło niestety z anteną telefonii komórkowej, choć tam gniazdo nawet siłowe było, ale nie pozwolili nam z niego ładować. Jakieś tam mieli takie gniazdko kiepskie. No nic, stacja benzynowa jest za 12 km. Zobaczymy, co tam z kurami. A jak nie, to będę musiał użyć plan awaryjny. Wdrożyć plan awaryjny. Prądu to tu nie ma, z sieci na pewno. Ale może jakiś się znajdzie. Tylko mam nadzieję, bo zostało mi 14% baterii. Chciałbym, żeby był prąd. Nie chcę wdrażać planu awaryjnego. Stacja benzynowa jest 1,5 km. Bonjour, ça va? Ça va bien? Comment tu fish? Yeah. Tu vas où? No français, pardon. Where are you going? We're going here. Here. Yeah, here. We're going Tomorrow. Tomorrow, yeah. Sleep. You are still here? Yeah. Tomorrow, where are you going? Oh, tomorrow, Morocco. Maroc. Bon voyage. Electricity there? Electricity? Yeah. Super. Proszę, kurde. Proszę. To jest to miejsce. To jest właśnie to miejsce. Na środku tej pustyni. Gare du Nord.
Zobaczmy, co tutaj jest. Jest gniazdko i na szczęście jest też prąd. Bateria ładuje się. Mam nadzieję, że tak z tą wtyczką zostanie do rana ten samochód. 14% baterii zostało. Thanks to this person, we are charging this car. Yeah, now in Mauritania. Thank you very much. Where are you from? Polonia. 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 This is playing in Kuzimon now. Polonia. Polonia. Yeah. Keep off football. Football, yeah. Polonia World Cup. Lewandowski. Yeah, I know that. Lewandowski. Bayern. Bayern, yeah. Bayern. Prąd niestety szybko się skończył. Drugie podejście. Na razie szczęśliwe. Tam niestety przyszedł menadżer i odłączył wtyczkę, mówiąc, że nie ma tyle prądu. Co całkiem możliwe, bo nie są podłączeni do sieci. Ale tutaj obok jest takie jakieś centrum parku narodowego, który się tutaj znajduje, gdzieś tam w tamtą stronę. Czy jakieś biura, coś. I ten człowiek, który załatwił gniazdko tam, przyjechał ze mną tutaj, porozmawiał z, nie wiem, strażnikiem czy kimś, nie wiem kim. I gniazdko się znalazło tutaj. To w tym miejscu samochód się ładuje. I mam nadzieję, że teraz już na dobre do rana się będzie ładował. I jeszcze jedzenie tutaj jest też. Facet zaoferował jedzenie, więc w ogóle to już jest pełen luksus. Także na środku Mauretanii, na Saharze, udało się znaleźć gniazdko i maszyna się ładuje. Mam szczęście. O ośrodku nie miałem pojęcia. Został otworzony po moim wyjeździe z Kapsztadu. Gdy planowałem trasę przez Afrykę, miejsce ładowań nie był nawet widoczny na mapach w internecie. Maszyna naładowana, także bardzo się cieszę, że udało się tutaj na środku Mauretanii samochód naładować. Wszystko właściwie tylko i wyłącznie dzięki pomocy drugiego człowieka, bo gdyby nie pomoc wczorajsza, którą tutaj otrzymałem, to bym maszyny tu nie naładował i bym stał w miejscu. 100% baterii, można jechać dalej. Mam nadzieję, że to ostatni dzień zmagania się z pustynią i wiatrem w Mauretanii. Przed wyjazdem to właśnie mauretańskiej Sahary najbardziej się obawiałem. Niesamowita jest pustynia. Coś ma w sobie tak niesamowitego. Ten piach przelewający się dosłownie tą drogą przede mną. Coś pięknego. Warunki do życia trudne. Ogromnie. Ale coś taka jakaś magia jest w tym wszystkim. Kurczę, i co ja tu robię z tym moim samochodem? To jest coś niesamowitego. Elektryczny samochód z zasięgiem 172 km normalnej jazdy jedzie przez Saharę. Wspaniałe. To jest wręcz niewiarygodne, że jadę do 500 km przez pustynię, przez Mauretanię i jadę. I samochód jedzie o własnych siłach. Postój na noc i ładowanie
Planuję w Nawazibu. 50 km od miasta znajduje się granica z okupowaną przez Maroko Saharą Zachodnią. Bonjour. Ça va? Ça va bien? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. No, mira. Bandera con una. Bonjour. Alaikum salam. Wakşat. Maroco. Maroco. Planty. Maroko. Tu es bon route? Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien. Comment tu vas? Fiche. Ça va bien? Fiche. Ok. Tu pipa? Ok, bon voyage. Merci. Okej, sprawy załatwione po maurytańskiej stronie. Teraz przed nami strefa niczyja. To jest taka droga dosyć wymagająca jak dla mojego pojazdu. Strefa niczyja to kilka kilometrów piachów, kamieni, jazdy na azyl. W strefie między posterunkami granicznymi panuje Polisario, organizacja od lat 70. walcząca o wolność Sahary Zachodniej. Przejazd zajął mi niecałe 15 minut. W każdym razie odcinek był trochę wyboisty, ale nic wielkiego jak na afrykańskie warunki jazdy. Jak można lifem przejechać, to naprawdę porządną terenówką, to zamkniętymi oczami. A przed nami granica, posterunek graniczny. No i mam nadzieję, że też sprawnie pójdzie, bo właśnie będziemy wjeżdżać do ostatniego kraju na afrykańskiej trasie afrykańskiego lifa. Dobra, to witamy w Saharze Zachodniej, to znaczy w Maroku. Ostatni kraj na trasie. Tutaj muszę sobie uporządkować papiery teraz. Można jechać. Można jechać dalej. Długo to wszystko trwało. Niestety. To była przerwa obiadowa. Postój na noc i ładowanie zaplanowałem w pierwszym miasteczku po drodze, około 100 km za granicą. Dobra. Żeby było wszystko ok. Zawsze stres. Zawsze. Każdego dnia ten sam stres.